Co zrobić, żeby Twój klimatyzator nie dał plamy na ścianie? Sterowniki to nie wszystko. Aby rozszerzyć funkcjonalność naszego klimatyzatora do obsługi chociażby kart hotelowych, kontraktronów w oknach, czy też sterowników do pracy naprzemiennej, potrzebujemy jeszcze czegoś. Sam sterownik nie załatwi tutaj sprawy, a w tym pomoże nam bohater naszego odcinka, czyli... Ale że co, że ja już? Tak, Michał. Tak naprawdę chodziło mi o styk on-off. Każdy klimatyzator Hisense posiada bezpotencjałowy styk sygnałowy. Jego zasada działania jest dość prosta. To urządzenie zewnętrzne decyduje o tym, czy klimatyzator działa, czy nie. Dlatego wybrany przez Ciebie klimatyzator Hisense obsłuży wspomniane wcześniej rozwiązania. Styk bezpotencjałowy pozwoli nam obsłużyć takie rozwiązania jak karty hotelowe, styczniki w oknach, czy też sterowniki do pracy naprzemiennej. Co ciekawe, do styku on-off możemy również podpiąć pompkę z kroplin. Michał, kto jak nie Ty opowie nam o tym najlepiej? Teraz już na serio? No tak, teraz Twoja kolej. Okej, ale co ja mam mówić? Wszystko, co wiesz. No to spróbujmy. Faktycznie wykorzystanie wbudowanego zabezpieczenia przed zalaniem jest dobrym pomysłem. W ogóle dobrym pomysłem jest niepomijanie żadnego z elementów, które dostarczamy razem z pompką. To po prostu jest w Twoim dobrym interesie. Pompka kombi od Revco. Tak w ogóle jak wytłumaczyć fenomen tej pompki? Ona od kilku lat ma opinię tej, która jest najbardziej niezawodna. Promowaliśmy ją od początku na różne sposoby. Promowaliśmy jej cichość, promowaliśmy jej uniwersalność z uwagi na możliwość ustawienia różnych wydajności, ale przez 6 lat w Polsce pompka zdobyła sobie opinię tej najbardziej niezawodnej, a to w pompkach chyba jest dla Ciebie najważniejsze. Jak działa to zabezpieczenie przed zalaniem? Na początku możesz mieć wątpliwości, można się wystraszyć, bo w pompce są 2 gniazda, do pompki dołączone są 2 kable, tylko jeden jest zasilający. Jak sobie z tym poradzić? Po pierwsze, zajrzeć do instrukcji. To nie boli. Po drugie, podłączyć pompkę tak, żeby wpiąć ją szeregowo między agregat a jednostkę wewnętrzną, a tak by pompka była swego rodzaju bezpiecznikiem wyłączającym klimatyzator wtedy, kiedy przestaje pracować, co zabezpiecza użytkownika końcowego przed zalaniem. Czyli zasilanie trójżyłowe z agregatu wpinamy w pompkę, natomiast klimatyzator zasilamy z tego styku alarmowego i ten styk alarmowy, on się czasowo rozłącza wtedy, kiedy pompka jest w tak zwanym alarmie, czyli nie pracuje właściwie. To może być w najgorszym przypadku awaria pompki, ale to może być po prostu chwilowy zbyt duży napływ skroplin. Wtedy pompka czasowo wyłączy klimatyzator po to, żeby odpompować skropliny. Jak tylko wróci do nominalnej pracy, co też zasygnalizuje zielonym kolorem diody, klimatyzator wraca do normalnej pracy. Także 2 kable z opakowania powinny znaleźć się w każdym montażu. To jest dla Twojego bezpieczeństwa, a także bezpieczeństwa użytkownika, czyli raz jeszcze podsumowując, prawidłowo wpięta pompka zabezpiecza mieszkanie przed zalaniem, kiedy pompka przestaje pracować. Zwykło się sądzić, i jest w tym trochę prawdy, że w instalacji klimatyzacyjnej pompka jest tym najsłabszym ogniwem. Tak było, teraz jakby to się poprawiło. Stara szkoła zawsze mówi, że jeśli możemy skropliny odprowadzić grawitacyjnie, to pompka jest nam niepotrzebna. Natomiast jeśli tej grawitacji wykorzystać nie możemy, wtedy pompka skroplin pozwoli nam zamontować klimatyzator w każdej sytuacji. I w takiej sytuacji warto wybrać pompkę, która jest przede wszystkim niezawodna. Kombi z Revco ma tę opinię. Przy okazji jest pompką super cichą. To chyba jest ta najważniejsza przewaga dla Twojego klienta, dla użytkownika, który zwłaszcza w klimatyzatorze w sypialni oczekuje bezszmerowości, całkowitej ciszy. Ta pompka zapewnia bez żadnego hałasu pracę. Dodatkowo pompa pozwoli na zastosowanie tak naprawdę z każdym klimatyzatorem. Ona ma wbudowane 2 mikroprzyłączniki, którymi możesz ustawić wymaganą wydajność. Od najmniejszej, tej do sypialni czy do małego pokoju, przez maksymalną wydajność do 35 kW mocy chłodniczej, czyli na przykład podsufitowiec w centrum handlowym. Ta cicha praca pompki jest ważna dla
Twojego klienta, natomiast dla Ciebie może być trudnością, bo w jaki sposób sprawdzić, że ona pracuje. W tym pomaga wbudowana dioda serwisowa. Ona mrugając na zielono, czy świecąc się na zielono, daje Ci potwierdzenie, że montaż i stan pompki jest właściwy. Jeśli pojawia się jakikolwiek przebłysk na czerwono, to jest oznaka jakiegoś błędu. W instrukcji znajdziesz kilka najbardziej typowych błędów czy informacji od pompki. Tuż obok diody serwisowej znajdziesz gniazdo USB. To daje możliwość dostępu do pliku serwisowego. Ten plik serwisowy jest wytłumaczeniem wyjątkowej gwarancji, jaka oferowana jest na pompkę kombi. Krótko mówiąc, nie ma znaczenia, jak długo ta pompka była na półce w hurtowni, nie ma znaczenia, jak długo ta pompka leżała u Ciebie na samochodzie. Gwarancja 2-letnia rozpoczyna się od dnia uruchomienia. Ten dzień uruchomienia zapisuje się automatycznie, a w przypadku jakiejkolwiek awarii w przyszłości, właśnie przez dostęp do pliku serwisowego mamy potwierdzenie, czy pompka jest na gwarancji, czy już nie. Ważnym elementem pompki kombi jest czujnik skroplin, który nie jest czujnikiem mechanicznym, pływakowym, grawitacyjnym. Ten czujnik jest cyfrowy. Ta jego cyfrowość daje przede wszystkim modulowany sygnał pompce, dzięki czemu pompka startuje ciszej. Ten czujnik pozwala na zamontowanie nie tylko w poziomie, ale także w pionie, czyli możemy się wpiąć bezpośrednio w rurkę ze skroplinami. No i ten czujnik jest bardziej niezawodny, on zapewnia dłuższą pracę pompy. Aczkolwiek warto pamiętać, że przy każdym serwisie, przy każdym czyszczeniu klimatyzatora odpinamy go, rozkładamy i czyścimy pod bieżącą wodą. Czasem zwracana jest nam uwaga, że dobrze było, gdyby pompka kombi była trochę mniejsza. No nie zawsze uda się ją zmieścić w klimatyzatorze małej wydajności. Warto wiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, wielkość tej pompy wynika z jej wydajności, bo to, co już wcześniej podkreślaliśmy, ona jest w stanie usunąć skropliny z klimatyzatora nawet o mocy do 35 kW. Druga rzecz, słuchamy tych uwag i pracujemy. Jeszcze w tym roku pokażemy nową grupę pompek super małych. Natomiast w oparciu o to, co jest dostępne, pamiętajcie o tym, że jest w ofercie także pompka Gobi. Pompka, która ma te same cechy co kombi, ma ten sam wbudowany silnik, te same możliwości, natomiast umożliwia prostszy montaż. Montujemy ją w tej pozycji bezpośrednio pod klimatyzatorem. To nie zawsze będzie najlepsze rozwiązanie w przypadku domu jednorodzinnego, natomiast w każdym pomieszczeniu publicznym, czy to będzie bank, czy to będzie sala konferencyjna, czy to będzie pomieszczenie techniczne, pompka Gobi jest tym rozwiązaniem, które daje szybszy dostęp i możliwość szybszego zamontowania. Pamiętaj o tym, że wielkość pompki prawie nigdy nie jest ograniczeniem. To, co musi zmieścić się w klimatyzatorze, to jest czujnik. Natomiast pompkę możemy zamontować nawet 3 metry powyżej czujnika. Czyli to może być w korytku, to może być w suficie podwieszanym, to może być nawet na poddaszu. Pod jednym warunkiem, że to poddasze jest w miarę ocieplone i temperatura nie spada poniżej zera. Czyli pompka ma możliwość zassania nawet na wysokość 3 metrów, czyli może być 3 metry powyżej czujnika w klimatyzatorze, natomiast jest w stanie przetłoczyć nawet na 20 metrów w górę, a całkowita długość instalacji może osiągnąć nawet 100 metrów. No to są te parametry, które tłumaczą wielkość samej pompki. Dzięki pompce skroplin i stykowi on-off możemy zadbać o komfort w naszym mieszkaniu. Ważne jest, aby podczas korzystania z klimatyzacji pamiętać o aspektach zdrowotnych. W tym kontekście nieoceniony okaże się regularny serwis klimatyzacji. O czym więcej dowiesz się z tego odcinka.